Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Jak widzicie, jestem z powrotem w domu w Ercisz w Turcji. Skończyły się nasze długie dwumiesięczne wakacje w Polsce i wróciliśmy. I zanim przejdę do dzisiejszego tematu, chciałabym Was tylko przeprosić za to, że przez te ostatnie 2 miesiące pojawiło się tak mało filmów na kanale, ale myślę, że rozumiecie to, że większość czasu chciałam po prostu spędzić z bliskimi, a na takie spotkania oczywiście kamery nie zabierałam. Dlatego tak wyszło, ale wróciłam naładowana energią do nagrywania, więc na pewno teraz już będą się filmy regularnie pojawiać znowu co tydzień. I nie nagrałam też naszej drogi powrotnej z Polski do Turcji, no bo też jak się domyślacie, jednak droga dokądś i powitania są takie miłe i przyjemne, a już powroty i pożegnania nie bardzo, dlatego tego nie nagrałam. I tak właśnie się już znalazłam z powrotem w domu. Ale słuchajcie, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co przywożę sobie z Polski do Turcji, albo co przywozi moja mama, jak mnie tutaj odwiedza. I no, będzie sporo rzeczy spożywczych i trochę kosmetycznych. Myślę, że niektóre z tych rzeczy to mogą być dobre pomysły na prezent. Często pytacie mnie o to, co przywieźć z Polski do Turcji w formie prezentu, bo odwiedzacie kogoś znajomego i chcielibyście coś ciekawego podarować, czegoś typowo polskiego, coś typowo polskiego, coś, czego w Turcji nie ma. Także no, ja tutaj mam w sumie same takie rzeczy, których w Turcji nie ma, albo bardzo ciężko znaleźć i jedynie w sklepach z importowaną żywnością. Jedna tylko tutaj bardzo ważna uwaga. Jeżeli kupujecie prezenty dla osoby z Turcji i wiecie, że ta osoba wyznaje islam i jest bardzo religijna, to sprawdzajcie składy, bo myślę, że sporym nietaktem byłoby podarować coś, co zawiera w składzie wieprzowinę, czy żelatynę wieprzową, czy alkohol. Na to zwracajcie uwagę. No dobrze, no to zaczynamy. Zacznę od mojej ulubionej części, czyli od słodyczy. Mam tutaj masę tego, większość z tych rzeczy po kilka sztuk, ale będę Wam pokazywać po jednej, będzie mi tak łatwiej. Zaczniemy od pierników. Pierniki mam takie z nadzieniem i pierniki toruńskie. To coś, co trudno w Turcji znaleźć. Zdarza się, że jest w Migrosie importowane właśnie albo z Polski, albo z Niemiec. A tak pierniki to nie jest jakiś tutaj znany, popularny smak, więc to zawsze zabieram. Następna rzecz, śliwka nałęczowska w czekoladzie. Są różne owoce suszone w czekoladzie w Turcji dostępne, ale ze śliwką akurat się nie spotkałam. Oczywiście wedlowskie ptasie mleczko. Nie spotkałam się w Turcji z niczym podobnym w smaku do tego. Jedynie co to są takie ciastka czekoladowe z taką pianką marshmallow w środku, no ale wiadomo, że to nie przypomina do końca, dlatego ptasie mleczko to bardzo dobry wybór na prezent. Tym bardziej, że tutaj w składzie nie ma niczego niepokojącego, więc jak najbardziej. Kolejna rzecz, krówki. Też się bardzo kojarzą z Polską i też no gdzieś tam są jakieś tofi, cukierki tutaj, ale no, krówka to jednak krówka, wiadomo. Następna rzecz, mieszanka krakowska, to są galaretki w czekoladzie. Już tutaj sprawdzę, co tu jest substancją żelującą. Agar. Nie ma żelatyny wieprzowej, więc jak najbardziej można to też podarować. A teraz coś, z czym trzeba być ostrożnym właśnie, jeśli chcemy to podarować komuś w prezencie, no bo to zawiera alkohol, ale ja bardzo lubię te czekoladki, więc sobie zabrałam baryłki wedlowskie. Z takich większych rzeczy jeszcze mam, słuchajcie, biszkopty zwykłe, dlatego że bardzo lubię je sobie czasem z herbatką pochrupać, a w Turcji biszkopty dostępne są tylko te takie twarde do robienia tiramisu. Więc zabrałam. Teraz drobne rzeczy, czekolady. Bardzo lubię tą czekoladę z Goplany, fioletową.
Nuri bardzo lubi czekoladę Nussbeiser. Ona jest dostępna w Turcji, ale w kosmicznej cenie. I lubię też czekolady bąbelkowe. To mam z Biedry. Bardzo dobra, nie wiem, no jakoś tak bardzo ją lubię, więc wzięłam. Teraz batoniki. Zabrałam sobie sporo, wiadomo, naszych polskich wafelków. Prince Polo. Mam też Pawełki, ale jeżeli chodzi o Pawełki, to tutaj też uważajcie, bo tu w składzie też jest alkohol. I zabrałam też Kinder Country, bo są w Turcji słodycze z Kindera, ale akurat tych nie widziałam jeszcze. I zabrałam też troszeczkę sobie Milky Wayów. Są takie batony tutaj jak Mars, Snickers, Twix, ale Milky Wayów jakoś nie widziałam, więc te też zabrałam. I ostatnia rzecz ze słodyczy. Mleko w tubie. Smaki dzieciństwa. Dajcie znać w komentarzach, czy też jako dzieci to jedliście. No po prostu jak zaczęłam to w sklepie, to nie mogłam się powstrzymać. I taką tubkę sobie przywiozłam. Bardzo to lubię. Chociaż bomba to jest kaloryczna taka, że strach się bać. No dobrze, i teraz przejdę do wytrawnych rzeczy. Kabanosy. Te są drobiowe, ale one są z dodatkiem wieprzowiny, więc z tym uważajcie, jeśli byście chcieli na prezent. Ale wiecie co, znalazłam takie. One są jako kabanosy dla dzieci, ale tu faktycznie w składzie nie ma wieprzowiny. One są z kurczaka z indykiem. Także gdybyście chcieli przywieźć do Turcji komuś, kto nie je wieprzowiny, a chcielibyście, żeby spróbował kabanosów, no to takie znalazłam. Moja miłość, ser królewski. Tego zabrałam najwięcej. Tak bardzo lubię żółty ser z dziurami. I w Turcji jeszcze żadnego dobrego nie znalazłam. To jest coś, co zawsze przywożę lub proszę o przywożenie masowo. Teraz rzeczy paskudne, bardzo niezdrowe. Ale sztabki złota, słuchajcie. To są sztabki złota jednak. Pasztety. Tak za tym tęsknię, jak jestem w Turcji, bo nie ma tutaj niczego podobnego. Więc to też zawsze masowo. I tak samo paprykarz szczeciński i szynka konserwowa. Ale to na własny użytek, nie na prezenty. No na prezenty to chyba raczej nie wypada tego dać. A teraz coś, czego ja osobiście dla siebie bym nie wiozła, bo ja akurat nie lubię. Ale Nuri po prostu uwielbia i tego też nie ma w Turcji. Więc to dla niego zawsze przesyłka. Śledź. Kolejna rzecz. Przesyłka od babci. Powidła śliwkowe i dżem z czarnej porzeczki. Już Wam kiedyś pokazywałam, jak tureckie dżemy wyglądają. Są bardzo lejące i przypominają owoce w syropie, a ja lubię jednak takie porządne, gęste powidła czy dżemy. No i tak jak jakieś tam inne smaki można znaleźć, tak, czarna porzeczka czy powidła śliwkowe, trudno dostępne, więc to zawsze od babci ze spiżarki zabieram. Teraz będzie trochę przypraw. Wydawałoby się, że w Turcji większość przypraw jest, a jednak niektóre rzeczy wożę. Na przykład ziele angielskie, takie w kulkach, bo w Turcji dostępne jest tylko w proszku. Majeranek, bo też z majerankiem się nie spotkałam. Jest tutaj kekik, czyli ten tymianek, czy oregano, to jest tymianek chyba. A majeranku nie ma. A przydaje się do polskich potraw. Wziąłam sobie też taką mieszankę zioła kuchni polskiej. Myślę, że też może być ciekawe. Mam też paprykę wędzoną, mieloną, bo też z tym się tutaj nie spotkałam. No i mam przyprawę do piernika. Wiem, że przyprawę do piernika można sobie samemu skomponować i mam też taką przyprawę swoją zrobioną. No ale jak mi się nie będzie chciało, to już będę miała gotową piernik na święta, żeby zrobić. Przywiozłam sobie też, słuchajcie, nasiona rzeżuchy, żeby sobie wsadzić na wiosnę, na Wielkanoc. I jak jesteśmy przy takich suchych rzeczach, to mam jeszcze żurek, też będzie jak znalazł na Wielkanoc. I mam też trochę różnych kisieli, takich na kubek. To się mówi kisieli? Kisieli, nie?
Galaretki, budynie w Turcji są, ale kiślu nie widziałam, więc to też zawsze zabieram. I z przypraw, jeśli to można nazwać przyprawą, mam jeszcze olejek migdałowy do ciasta. Też czegoś takiego tutaj nie widziałam, a to się do ciasta przydaje. Dalej. Kilka paczek sobie przywiozłam suszonych grzybów, borowików na zupę grzybową. Jak najbardziej. W Turcji różne grzyby są, ale w marketach najczęściej spotykane są po prostu pieczarki, a takie ciemne grzyby ciężko dostać, więc też sobie przywiozłam. Kolejna rzecz, której pewnie się spodziewaliście, jeśli oglądacie mnie już od dawna, bo jak byliśmy w Polsce 2 lata temu, to nagraliśmy odcinek, tutaj Wam podlinkuję, o tym, czy jemy na co dzień kuchnię turecką czy polską i tam pokazywałam Turkom korzeń pietruszki, dlatego że w Turcji korzeń pietruszki jest nie do zdobycia, sprzedawana jest tylko natka pietruszki, a to jest potrzebne do rosołu, więc taką suszoną pietruszkę przywiozłam. Płatki jaglane, też coś raczej niespotykane tutaj. Jak już to jest kasza jaglana i też tylko w jakichś tam takich, wiecie, bio marketach internetowych, a lubię sobie robić jaglankę z owocami, więc to też przywiozłam. Herbatę miętową też przywiozłam sobie, bo lubię sobie wypić miętówkę, a tutaj mięta zawsze jest mieszana z cytryną. Dlatego. No i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o spożywkę, jeśli można to tak nazwać. Nie wiem też, czy mogę tak po prostu do kamery pokazać, czy mi YouTube tego nie zblokuje. No ale jakże to z Polski bez tego jechać. Nie, żebym ja piła, nie, wódkę, ale no akurat Nuriego koledzy myślę, że się ucieszą. No dobrze, i teraz przejdźmy do kategorii kosmetycznej. Tak jak i zawoziłam kosmetyki tureckie do Polski, tak i przywiozłam sobie polskie kosmetyki do Turcji, dlatego że zauważyłam, że w Polsce ostatnio pojawiło się sporo różnych marek kosmetycznych, dbających o to, żeby te kosmetyki były jak najbardziej naturalne. No i ja chciałam właśnie przetestować i docenić trochę nasze polskie marki. Z Bielendy takie mleczko ryżowe do ciała. Bardzo fajne. Ja mam takie problemy trochę ze skórą, często jakieś takie alergie, swędzenie po prysznicu, sucha skóra, taką mam skórę atopową trochę, a to mi się super sprawdza. To jest wegańskie, nietestowane na zwierzętach, naturalne składniki w 99%, także to polecam. I z tego, co tutaj testowałam już, to kosmetyki marki Mia Cosmetics, to też jest polska marka. Mam taki żel do twarzy i taki żel do mycia twarzy i żel krem do twarzy. I jeszcze serum. I naprawdę jestem zadowolona jak na razie. Także to polecam. Mam coś, czego jeszcze nie testowałam. To też jest polska marka Uzdrowisko. Też znowu naturalne kosmetyki. To jest peeling enzymatyczny. I przywiozłam sobie to dlatego, że w tureckich drogeriach najczęściej są te peelingi takie mechaniczne do twarzy, a chciałam enzymatyczny sobie spróbować, więc to zabrałam. I jak już jesteśmy przy peelingach, to mam też peeling do ciała malinowy. Tak pięknie pachnie, słuchajcie, że mam ochotę go zjeść. To jest marki Only Bio i to też jest polska marka, też wszystko naturalne. Wszystko, co Wam tutaj pokazuję z kosmetyków, to są naturalne produkty. Wegańskie. I peeling do ciała przywiozłam też dlatego, że w tureckich drogeriach peelingi do ciała są dostępne rzadko, a jeśli są, to nie pachną ładnie i mają w sobie mega dużo chemii, więc to będę testować. I jeszcze mam też peeling do skóry głowy. Wybaczcie, nie przeczytam Wam nazwy tej marki, ale myślę, że ją kojarzycie. Też peelingi do skóry głowy nie są jakieś popularne w Turcji, a w Polsce są, to już testowałam, także polecam. I jeszcze mam coś, co przywiozłam z nadmorza. Jak oglądaliście nasz vlog z wyjazdu do Sarbinowa, to mogliście zobaczyć, przywiozłam mydełko bursztynowe i krem do rąk z bursztynem.
Myślę, że to jest ciekawe, no bo też dostępne w Polsce typowo. Jak już jesteśmy przy bursztynie, to mówiłam Wam, że bursztyn to jest bardzo dobry prezent dla kogoś z Turcji, czy w ogóle dla kogoś spoza Polski, bo to jest nasze bogactwo. No ale oczywiście prawdziwy bursztyn też swoje kosztuje, więc ja nie wydawałam jakiejś fortuny, ale przywiozłam sobie takie wkręty. Czy to złapie? Takie bursztynowe kolczyki. Ale jeżeli byście chcieli komuś zrobić taki super prezent, no to bursztyn jak najbardziej. Jeszcze mam tutaj taką rzecz, no może nie kosmetyczną, tylko apteczną. To nie na prezent, to po prostu do mojego użytku. Furagina. Nie ma furaginy w Turcji, więc tak w razie czego przywożę. I teraz mam jeszcze dwie rzeczy takie gadżeciarskie. Właściwie trzy, jakby tak policzyć sztukami. Mam skarpetki. Jedne takie dla mnie. Kocham Polskę, a drugie dla Nuriego. Kocham. Tu jest napisane pierogi. Ale wiecie, co mnie rozbawiło? Ja te skarpetki kupiłam w Polsce, w Rossmanie. A tutaj jest napisane na metce, czy to będzie widać, że wyprodukowano je w Turcji. I kupiłam też Nuriemu t-shirt z Polską. To też jest, myślę, zawsze taki fajny prezent z Polski. Cokolwiek z polską flagą, czy tego typu rzeczy. Jakieś, wiecie, też folkowe wzory. I tutaj, jak już przy tym jestem, to Wam wspomnę jako taki pomysł. Ja tego nie przywiozłam akurat teraz, ale kiedyś przywiozłam właśnie Nuriemu rodzicom zestaw filiżanek porcelanowych z naszej chodzieskiej porcelany. Wiecie, że pochodzę z Chodzieży i pewnie część z Was kojarzy właśnie Chodzież z fabryką porcelany. Dajcie znać, jeżeli macie porcelanę chodzieską w domu. Niestety fabryka porcelany w Chodzieży została już zamknięta, ale ja jeszcze zdążyłam filiżanki do Turcji przywieźć. I wiem też, że bardzo popularna jest ceramika z Bolesławca, więc no, myślę, że to też jest fajny pomysł na prezent, tylko uważajcie, jak będziecie to pakować do walizki, żeby nic się z tym nie stało, jak będziecie to przewozić, bo to są takie delikatne rzeczy, ale to myślę, że też jak najbardziej. A w ogóle jeszcze Wam pokażę, jak robiłam te wszystkie zakupy w Rossmanie, to kupiłam sobie też taką torbę z Polską. Super, co? Jeszcze mam jedną rzecz, którą też sobie przywożę, jakieś takie polskie gazety do poczytania. Nie wożę polskich książek, od kiedy mam czytnik e-booków, żeby po prostu sobie nie zajmować walizki. Książki są ciężkie, więc po prostu kupuję sobie e-booki. W ten sposób mam dostęp do polskich książek. No i to właściwie wszystko, co chciałam Wam pokazać. Potraktujcie ten film właśnie trochę jako inspiracje prezentowe, no ale w większości wiadomo, że to rzeczy, które się na prezent nie nadają, tylko są po prostu użytkowe, ale myślę, że trochę pomysłów mogliście sobie stąd wziąć. I też jeżeli macie jakieś inne pomysły, co przywieźć z Polski do Turcji, czy co podarować z Polski dla obcokrajowca, no to piszcie w komentarzach. Myślę, że może ktoś czytający te komentarze będzie mógł sobie z tego skorzystać. Zróbmy taki spis pomysłów właśnie pod spodem. No dobrze, i to tyle na dzisiaj. Widzimy się znowu za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Görüşürüz!